Są samochody, które budzą w nas wyjątkowy entuzjazm, bo są mocne, bo są szybkie albo na przykład pięknie brzmią. Ten nie zalicza się do żadnej z tych kategorii. Natomiast wygląda jak prototyp, który dopiero ma wyjechać na drogi. I to za jakieś 10 lat, a już stoi u nas w garażu. Dzień dobry! Piękny, prawda? I tym razem nie mówię o Urusie, tylko o tym. Hyundaiu Ioniq 5. Według samego Hyundai'a ten samochód jest zupełnie nowym otwarciem dla całej marki. Do tego stopnia, że stylistycznie według projektantów nawiązuje do Hyundai'a Pony z 1974 roku. Pierwszego pełnoprawnego, zaprojektowanego przez Koreańczyków Hyundai'a. Natomiast moim zdaniem zafascynowani byli zupełnie czym innym, mianowicie Tetrisem. Do zaprojektowania go użyli ekierki, a słuchali przy tym piosenki Trójkąty i kwadraty Dawida Podsiadło. Bo zobaczcie, ile tutaj jest kątów prostych, ile tu jest rąbów, ile kwadratów, ile trójkątów. Spójrzcie na te światła. Jakie to jest oryginalne. Wykonane po prostu z pojedynczych pikseli, układa się w takie śliczne kwadraty. A teraz pokażę Wam jeszcze coś, bo to są światła do jazdy dziennej, a jak włączycie sobie reflektory, to zobaczcie na tę listwę, która przed chwilą była po prostu zlicowanym materiałem, a teraz jak ładnie tutaj wszystko świeci. Silny, ty z 3 metrów jesteś w stanie Państwu to pokazać, tak? Zdolna bestia. Tutaj macie klapki wlotu, które też są takie, zobaczcie, tu prostokątne, tutaj trójkątne i one, jak bateria na przykład potrzebuje się schłodzić, to one, tam jest silniczek elektryczny i ona się wtedy otwiera i tam wpada powietrze i tak samo jest oczywiście, z lewej strony. Teraz to zrobimy trochę na siłę. I tam wpada wtedy dużo powietrza. Jak staniecie sobie z boku, to też widzicie, ile tutaj jest, zobaczcie, nawet błotnik, który składa się z 2 części i jest w taki sposób wyprofilowany, bo maska tak naprawdę zachodzi tutaj na bok i nie ma tutaj żadnej szczeliny. Spójrzcie na takie akcenciki, jak tutaj ta listwa boczna, akurat ta w naszej wersji, która nazywa się Unique, jest srebrna, natomiast w niższych wersjach jest czarna. Albo zobaczcie, jakim się chciało zaprojektować felgi. To są 20, w standardzie są 19. I zazwyczaj, o ile felgi te w samochodach elektrycznych są brzydko zabudowane po to, żeby był jak najlepszy opływ powietrza, to tutaj popatrzcie, nawet te wszystkie takie drobne akcenciki, trójkąciki i kwadraty. To samo z tyłu. Zobaczcie na te reflektory, znaczy lampy tylne. Składają się z poszczególnych diod i tak na przykład macie, jak macie zapalone normalnie lampy, w ten sposób to widać. Natomiast na przykład jak nacisnę hamulec, to zobaczcie, co się dzieje. Włączę Wam wszystko, włączę Wam nawet wsteczny teraz i włączę hamulec i włączę światła awaryjne. I jeszcze światło przeciwmgielne. Wygląda ta całość, jakby została zaprojektowana w Minecrafcie. Odjazdowo, oryginalnie, futurystycznie, po prostu inaczej. Co ciekawe, o ile gabarytowo wygląda na duże auto, to w rzeczywistości jest to taki kompakt w kombi. Jest dokładnie o 5 cm, czyli raptem o tyle dłuższy od Hyundai'a i30 w kombiaku. Jednocześnie jest o 5 cm krótszy niż Kia EV6, którą już testowaliśmy, a tutaj możecie sobie kliknąć i zobaczyć ten materiał z Kią. Natomiast słuchajcie, rozstaw osi w tym samochodzie to równe 3 metry. 10 cm więcej niż w EV6 i jednocześnie tyle, co w gigantycznym przecież Hyundaiu Palisade. I jednocześnie 5 mm niż, uwaga, w Audi Q7, które jest przecież ponad pół metra dłuższe od tego auta. Więc naprawdę proporcje się tutaj mega zmieniły. Zobaczcie, jaki króciutki jest tutaj ten zwis w tym miejscu. I to samo tyczy się przodu. Zazwyczaj to nadkole jest gdzieś tam daleko cofnięte, a tu zobaczcie, macie tylko tyle auta przed przednią osią. Tutaj zazwyczaj to koło wchodzi na drzwi. Tutaj, zobaczcie, te drzwi są prościutko, jeszcze jest tutaj kawałek do nich. Maska może być krótka, bo nie ma tutaj żadnej V8 ani nic takiego. Więc proporcje naprawdę ma świetne. Jeszcze na chwilę wracając do rozmiarów, to jest o centymetr szerszy od Kii EV6 i 5,5 cm wyższy od Kii EV6. A czemu tak co chwilę nawiązuję do tej Kii EV6? Bo zarówno ona, jak i Ioniq 5 powstały na tej samej platformie EGMP. Ale tej samej w tym wypadku nie oznacza takiej samej, ponieważ można ją sobie, jest modułowa i można ją sobie dowolnie konfigurować. Stąd tutaj mamy ten większy rozstaw osi przy jednocześnie krótszym samochodzie. Pytanie, czy to zmieniło coś we wnętrzu? Jeżeli chodzi o bagażnik, to w Hyundaiu twierdzą, że ma 527 litrów pojemności. To oznaczałoby, że jest jakieś 7 litrów większy niż w Kii EV6, ale szczerze mówiąc,
to nie wydaje mnie się, ponieważ jest dosyć płytki. Owszem, tam może jest sporo miejsca, ale tutaj pionowo nie wejdzie nam żadna walizka. Więc to już wiadomo, że trzeba wyjąć. Przez to, że mamy mocno opadającą linię tej klapy tutaj, to nie ma mowy, żeby nam się z tymi dwiema walizkami w ten sposób zamknął ten bagażnik. Więc te walizki przy takim układzie musicie sobie położyć w ten sposób. A one mają obie jakieś 250 litrów bagażnika. Więc jak widzicie, albo będziecie sobie tu układali ciuchy po prostu jakoś warstwowo, albo będziecie musieli się spakować w dwie takie walizki, jeżeli jedziecie z kompletem pasażerów. Tutaj co mamy pod podłogą? Miejsce na kable. Kabel jeden, kabel drugi. Tam z tyłu, tam z tyłu coś jest. Tam też mamy miejsce na graty, gaśnicę, trójkąt, jakieś hultajowe rzeczy jeszcze. Tire Mobility Kit. I to jest to sprytne urządzenie. To się naciska, to się otwiera. Tu jest gniazdo do ładowania. Tu jak to zdejmiecie jest CCS, a jak to sobie włożycie tutaj, to tu zobaczcie. Macie tradycyjne gniazdo, do którego możecie sobie podłączyć dowolne urządzenie o mocy do 3,6 kW, czyli teoretycznie nawet kuchenkę indukcyjną, która zżera całkiem sporo prądu. Poza tym mamy tutaj tylko gniazdo zapalniczki i w tak nowoczesnym samochodzie, gdzie jest tyle diodek, diod, lampeczek, świecidełek, mamy zwykłą żarówkę do oświetlenia bagażnika. Trochę wstyd. No i to się też tutaj nie bardzo licuje mi z całym tym designem, czyli plastikowe. Zobaczcie, jak to się rysuje wszystko. To powinno być wykonane dokładnie z takiej wykładziny, z jakiej jest zrobiona podłoga, ładnie obite, a nie taka hamuwa. No dobra, uczciwie muszę teraz Wam powiedzieć jedną rzecz, że bagażnik jest teraz w wersji minimum, ponieważ można zrobić z tego wersję maksimum. A dlaczego? A dlatego, że tylna kanapa jest ruchoma. Zobaczcie, ma nawet dwa punkty montażowe do rolety z tyłu. Jeden tutaj, po to, żeby można było maksymalnie pochylić to oparcie. I zobaczcie, jak teraz będę siedział przy takim maksymalnie pochylonym. Proszę bardzo. Kanapa jest nawet elektrycznie regulowana. Można ją sobie przesunąć do przodu. Zobaczcie ciągle, ile mam miejsca tutaj. Wada tylko taka, że tam nie mogę głęboko włożyć nóg, ponieważ fotel jest dosyć nisko umieszczony. No dobra, tak to jest max przesunięte. Mogę troszkę odsunąć, żebym, tak mam miejsce i troszkę bym się wyprostował. Teraz jest tak idealnie pode mnie, jak będę siedział tam z przodu też mi będzie wygodnie. Nad głową ciągle mam miejsce, bo tutaj nie ma takiego standardowego dachu, natomiast jest taki, zaraz Wam pokażę jaki. I pytanie, czy nam się powiększył na tyle, że teraz te walizki wejdą w ten sposób i się to wszystko zamknie. Nie wejdą. Więc praktycznością tego bagażnika to jest tak szczerze średnio. 527 litrów to tylko na papierze, albo wtedy, kiedy nie wozicie z tyłu nikogo na kanapie, czyli jedziecie w dwie osoby. Za to trzecia osoba tutaj, jeżeli jedziecie z mniejszą ilością bagaży, to może sobie usiąść na środku, ponieważ nie ma tutaj tunelu środkowego, nie ma żadnego wału napędowego, nie ma układu wydechowego, więc podłoga jest płaska i zobaczcie, nadal mam sensowną ilość miejsca nad głową. A jak sobie to pochylę, bo przecież to można nadal sobie pochylić, no to już jest w ogóle petarda. Może sobie tutaj trzecia osoba nawet dosyć sporego wzrostu jechać. No może nie na dłuższy dystans, ale będzie miała wygodnie. Chyba że tak. To w zasadzie jest najlepsze miejsce w tym samochodzie, wiecie? Podłokietnik jest? Jest. Miejsce na 2 kubki, butelki jest. Zobaczcie, jak ładnie to jest wszystko wykonane. Tu jest pięknie wyoblone, a nie chamsko zakończone. To się oczywiście otwiera. A nie jest na stałe. Tutaj jest jakaś półeczka, są dwa gniazda USB. Tu jak ładnie, zobaczcie, ten fotel jest wykończony materiałem, tu dopiero jest plastik, są siateczki. Generalnie w ogóle materiały zasługują na mega uznanie tu w środku. O ile w bagażniku ten plastik mnie wkurza, to tutaj, zobaczcie, nawet te nawiewy, które są z boku, one są... To wydaje mi się, że to jest prawdziwa stal albo aluminium, nawet nie plastik lakierowany. Tu zobaczcie, ten materiał, nawet to połączenie, spójrzcie, tu jest taka ala skóra, bo już nie można w ogóle prawdziwej skóry zamówić, ale ta jest naprawdę świetnej jakości. Jak dotykacie, w ogóle nie czujecie, że jest nieprawdziwa, tak samo tutaj. To tu pomiędzy skórą a tym znalazł się jeszcze taki materiałowy paseczek nawiązujący do tego fotela. To też jest przyjemny materiał bardzo w dotyku, a to, słuchajcie, udaje papier w dotyku albo kamień jakiś. I wszystkie te materiały, a przynajmniej zdecydowana większość z nich, pochodzi z recyklingu, który został wymieszany z jakimiś włóknami naturalnymi, z jakichś tam bawełn.
No wsiadacie i trudno nie zauważyć dwóch 12-calowych dużych ekranów na tym białym tle. O ile na zdjęciach mi się to nie podobało, to naprawdę w rzeczywistości wygląda świetnie. Są czytelne, jasne, przejrzyste. Można zmienić sobie to tło na takie, które będzie czarne. Chyba, tak mi się wydaje. Nie używa teraz światła niebieskiego. O, dziwne. Format obrazu i dostosuj kolor nie mogę pstryknąć. O, właśnie, o dachu chciałem Wam powiedzieć. Bo ten dach tutaj jest solarny, nie jest szklany, tu niczego nie widać, ale z zewnątrz jest solarny. I zobaczcie, doładowaliśmy się stojąc tutaj na zewnątrz wczoraj i dzisiaj na 8,2 km. W ciągu roku w słonecznych krajach, tam gdzie jednak przez większość roku świeci słońce, podobno ten dach solarny jest w stanie tyle energii wyprodukować, żeby zapewnić autu zasięg na 1500 km w ciągu roku. Między 1000 a 1500. To są 3 ładowania. Oczywiście oszczędności płynące z tego nie są jakieś kolosalne w porównaniu z tym, ile kosztuje taki dach, bo on chyba koło dychy kosztuje. Natomiast rzeczywiście pokazuje to technologię i to, jak w przyszłości takie auta będą mogły odzyskiwać dodatkowo energię. Tutaj ten kawałek taki materiału to jest magnes, do którego możecie sobie coś przyczepić. Na przykład obrazek z Matką Boską albo ze Świętym Krzysztofem. Inaczej to troszkę wygląda niż w Kii. Tam mieliśmy taki panel dotykowy, który zmieniał się zależnie od tego, czy włączyliście multimedia, czy klimatyzację. Tutaj mamy niezależne sterowanie klimatyzacją. Przyciski są już takie niefizyczne, ale dotykowe. Natomiast na szczęście działają naprawdę w trymiga. Proszę bardzo. Cyk, 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 cyk. Bardzo intuicyjnie, prosto, fajnie, czytelnie. A tutaj zostały przyciski do obsługi multimediów, łącznie z tym, że można sobie nawet zmieniać stacje radiowe przy pomocy tego przycisku. To miękkie i przyjemne. To mogłoby być troszkę lepsze, bo to znowu mi nie licuje z całym samochodem, tak jak jest z tym plastikiem w bagażniku. Bo nie wiadomo, kurde, dlaczego to jest takie twarde, skoro tutaj można było zrobić takie miękkie i przyjemne. Natomiast jeżeli chodzi, słuchajcie, o zagospodarowanie przestrzeni we wnętrzu, no to zobaczcie. Schowek. Wiecie zawsze, jaki jest problem ze schowkami w samochodzie, nie? Otwieracie, wchodzi jedna książeczka, paczka chipsów i to wszystko. A tu mamy szufladeczkę i w szufladeczce 3 winiacze bez najmniejszego problemu. Niestety muszą być czerwone, ponieważ schowek nie jest chłodzony, więc białe tutaj się nie schłodzi. Co więcej, tu macie miejsce na dodatkowe 2 winiacze, ponieważ jest pod podłokietnikiem genialne miejsce, gdzie one nie będą się przemieszczały tylko trochę na bok, natomiast idealnie pasują 2 butelki wina, żeby tutaj wzdłuż wejść. Moim zdaniem to zostało celowo tak zaprojektowane. Tutaj ładowarka indukcyjna, trochę nieszczęśliwe miejsce, bo nie widzicie swojego telefonu, tylko tam jego skrawek. Tu jakaś boczna półeczka, 2 gniazda USB-C i 2 uchwyty na kubeczki tu w tym miejscu. Na to teraz patrzajta. Cyk. Uważaj na jajeczka. A nie, tak daleko nie zajeżdża. I tutaj to nam się, zobaczcie, jaka przestrzeń w tym momencie robi. Na huk Wam cup holder, jak możecie sobie tutaj postawić skrzynkę z napojami i jedziecie i tylko... A wiecie, co oznaczają te 4 kropeczki tutaj? Zrezygnowano tutaj ze znaczka Hyundai'a, żeby Wam nie obrzydzić tego samochodu, bo naprawdę nie wygląda jak Hyundai i po prostu ten znaczek by go deprecjonował. To są 4 kropki, a 4 kropki w alfabecie Morsa oznaczają literę H. I znowu zwykłe żarówki. No co Wy tam macie? Posrało Was? Robicie samochód, który ma 2 12-calowe ekrany, LEDy z przodu, LEDy z tyłu, ani jednej klasycznej żarówki, a wsadzacie ją tutaj? A może? Poczekajcie, silny twierdzi, że to będzie LED, tylko tak zwany ciepły. A nie tam jaki ciepły, to jest normalna taka żarówka, a nie LEDowa. Poczekaj tu, ładne auto to trzeba to ładnie zrobić. Dźwignia zmiany biegów, beznadziejna w tym miejscu tutaj, jakoś tak nisko ułożona, na szczęście dosyć widoczna. Lepsze byłoby gdzieś tutaj po prostu pokrętło, a nie takie dildo wystaje tutaj w tym miejscu. Silny dopytuje od początku dzisiaj, co to są za przyciski. No więc silny to są takie przyciski dla takich bajerantów jak ty, że jak jadą z dziewczyną, to jak chcą dać jej do zrozumienia, co zamierzają robić, to naciskają ten przycisk i fotel się kładzie lekko. I jest taka wygodniejsza pozycja do podróżowania. Natomiast te 2 niżej to już w ogóle jest nieporozumienie, bo nimi się przesuwa, słuchajcie, tylne fotele. To teraz wyjdź i pokaż jeszcze, jaką ma funkcję mój fotel kierowcy. Jak podjeżdżacie pod ładowarkę i musicie tam spędzić na przykład godzinę czasu, to naciskacie ten przycisk, robi się to tak. I wiecie, co o tym sądzę? Straszne gówno.
ponieważ to w ogóle nie podpiera tutaj, gdzie powinno, czyli łydek. Nie da się tego wyżej już ustawić. O, to jest absolutny maks, w związku z czym i tak, przynajmniej przy moim wzroście, mam tam pięty i jak to mawiają, bardziej już tego pochylić też nie mogę. O, a nie, przepraszam, to akurat mogę. O, i to już jest maks. No więc tak samo możecie wypoczywać sobie generalnie w każdym innym samochodzie, który nie ma funkcji relaksacyjnego wypoczynku. To jeszcze trochę o mankamentach. Wieniec kierownicy, ta górna część, zasłania mi trochę tutaj ekranu. Na przykład zasięg. Teraz mam 321 km, a ten wieniec mi tak zasłania, że muszę tutaj zerkać, co tam jest dokładnie. Więc to jest jeden. Drugi, sam fotel, tutaj jest owszem wygodny i siedzisko, chociaż wolałbym, żeby dało się go jeszcze niżej opuścić. Jak beznadziejnie działają te przyciski do regulacji, to po prostu jakiś koszmar. No zobaczcie, no teraz tu niby wyświetla, a się nie... O, teraz zaczął się przesuwać z opóźnieniem. Tak jakby coś tam nie stykało w tych przyciskach. Natomiast jeszcze jedną wadę ma fotel, mianowicie ten zagłówek, którego nie można tu regulować i tu wbija mi się w kark. Jak go sobie obniżę, to jest jeszcze gorzej. Teraz jest na właściwej wysokości i cały czas go, o, tutaj czuję w tym miejscu. W bluzie z kapturem w ogóle nie można siedzieć w tym fotelu. No, żeż w dupę kopane. I zobaczcie się. O, teraz poszedł, nareszcie. Macie do wyboru 3 moce silników, tak to nazwijmy. 2 słabsze wersje, one mają wtedy napęd tylko na tył i tam jest silnik elektryczny. Nasza wersja to jest ta trzecia, najmocniejsza. Dzisiaj ma 325 koni, jak zobaczycie sobie w cenniku, natomiast nasz egzemplarz ma jeszcze 306. To jest taki, nazwijmy go przedliftowy, chociaż to nie jest lifting. Polega to na czym innym. Mianowicie wyobraźcie sobie, że do niedawna Hyundai produkował ten samochód w słabszej wersji i z nieco mniejszą baterią. W naszym wypadku ma ona 73 kWh, natomiast teraz już zamawia się wersję tą 325-konną z baterią o pojemności 77,4 kWh. Skąd te różnice? Ten taki lifting mocowy i pojemnościowy? Ano stąd, że jak wprowadzono auto do produkcji, to spodziewano się, że będzie się cieszyło taką popularnością, że celowo zmniejszono pojemność baterii, aby można było wyprodukować więcej Hyundai Ioniqów 5. Czyli zamiast 20, żeby można było wyprodukować ich 21. Niemniej teraz już, tak jak mówię, 325 koni i 77,4 kWh. Co to oznacza w praktyce? Ano tyle, że podobno przyspieszenie to 5,1 sekundy do setki. Wyobraźcie sobie, od 80 do 120 to tylko 3,4. Raz, dwa, trzy. Tyle trwa przyspieszenie od 80 do 120 w tej wersji. A zasięg teoretycznie do 481 km, co jest dosyć dobrym rezultatem, biorąc pod uwagę moc i pojemność baterii. Natomiast umówmy się, w codziennym użytkowaniu będzie on nieosiągalny, chyba że jeździcie głównie po mieście. Bardziej spodziewałbym się około 420-430 km w jeździe mieszanej, a jak wyskoczycie na ekspresówkę i pojedziecie 120-130, to zresztą sami zobaczymy, jakie będzie wtedy zużycie energii. Natomiast jak tak sobie nim jedziecie, no to naprawdę lubię w elektrykach. Do takiego po prostu toczenia się, ten komfort, to, że w każdym momencie przyciskam i odjeżdżam, że nie ma absolutnie żadnego hałasu, że jest całkowita cisza, że nic nie buczy, nie gra, nie smrodzi, tylko po prostu cyk i pyk. I wchodzimy sobie w zakręt. O kurde! I już, słuchajcie, poczułem pierwszą różnicę pomiędzy tym samochodem a Kią EV6. Jeżeli zastanawiacie się, jakie są różnice w jeździe, to tu w tym wypadku mamy samochód, który ma wyższy środek ciężkości, bo po pierwsze jest wyższy o 5,5 cm, choć prześwit jest dokładnie ten sam. I w EV6 i w Ioniqu 5 to jest 16 cm. Ale to wyższe nadwozie, te 5,5 cm i inaczej zrobione zawieszenie, bo to jest dobrze czuć. Jak skręcił se sam. Ale to wyższe nadwozie. Dodatkowo ten dach tutaj, ten panel fotowoltaiczny, który jednak jest ciężki, powodują, że naprawdę przechyla się na zakrętach dużo bardziej niż EV6 i wyraźnie to czujecie. Bardziej jak SUV, i to taki wysoki, niż jak crossover. I generalnie cała jakość prowadzenia tego auta jest bardziej w kierunku komfortu, natomiast w przypadku EV6 poszli zdecydowanie w kierunku takiego bardziej sportowego prowadzenia, lepszego czucia tego auta, żeby lepiej się zachowywało na zakrętach, żeby dawało więcej frajdy z agresywnej jazdy. Tutaj agresywna jazda, powiem Wam, jest wręcz wykluczona. O, i czuć wyraźnie ten przechył, nawet oczywiście agresywnie wyjechałem z tego zakrętu, co nie zmienia faktu, że
że no pochyla się. Wyglądam jak sieć telefoniczna w Indiach. Wszędzie kable. Dobra, to chyba w trybie sport trzeba zrobić pomiar, nie? Sport. Jest sport? Jest sport. 5,1 sekundy to jest w tej wersji nowszej, czyli 325-konnej już sprzedawanej. W tej 306-konnej to było 5,2 albo 5,3 sekundy. Niewiele mniej, więc zaraz zobaczymy, ile naprawdę. Ależ to raz, dwa idzie. 5,5. Nawet nie będę, słuchajcie, sprawdzał tego drugi raz. O, teraz lepiej wystartował. 5,4. Ha! Oczywiście kontroli trakcji. A, można tu wyłączyć, słuchajcie, kontrolę trakcji. Kontrola trakcji wyłączona. 5,4. I fajne jest to, że w elektrykach ten wynik też będzie powtarzalny. On się nie będzie zmieniał czasami jak w aucie spalinowym, w którym się, nie wiem, skrzynia przegrzeje, silnik straci moc, w którym procedura startu nie będzie możliwa, żeby chronić sprzęgło albo napędy. Wciskamy, startujemy, żygamy. I 5,4. Uwaga, zabudowany, żeby nie było. Już zwolniłem. O, i tu, o kurde. Jeszcze w dodatku w ogóle nie ma trzymania bocznego, słuchajcie, ten fotel. No żadnego normalnie. Wypadłem z niego, a się przechyla przez kurw. Więc ten rozkład tego napędu pomiędzy tymi 4 kołami, przednimi, tylnymi, gdzie on sobie sam decyduje, które akurat są napędzane, gdzie dać więcej mocy, gdzie momentu obrotowego więcej, działa naprawdę skutecznie, bo przyczepność jest super. Natomiast niestety się gibie. No tak się gibie, że to czujecie definitywnie. Czy ja wymyślam silny, czy naprawdę się przechyla? O! I już jest podsterowność. Coś, czego nie było w EV6. Naprawdę, normalnie przód płuży. To teraz jeszcze sprawdźmy sobie, jakie będzie zużycie energii przy jeździe autostradowej, czyli 120 na godzinę. Proszę bardzo. Od razu sobie sprawdzimy autonomię, a teraz jedziemy w trybie jazdy autostradowej, czyli utrzymuje na pasie ruchu? Utrzymuje na pasie ruchu. Skręca nawet. I nawet się nie gibocze. O, trzymaj dłonie na kierownicy. Zobaczył auto przed nami, zwolnił lekko. Jeżeli chodzi o samą tą baterię, 77,4 kWh, już o zasięgach Wam mówiłem, ale w tym przypadku jest bardzo ważne też ładowanie samochodu, ponieważ tu zastosowano już, tak jak w Kii EV6, infrastrukturę 800V, a to oznacza, że te baterie mega szybko się ładują, bo obsługują nawet ładowarki o mocy 350 kW. W praktyce te czasy ładowania wyglądają tak. W domu, jak macie siłę, to ładowarka pokładowa tutaj ma 11 kW, czyli całą baterię naładujecie w około 7,5 godziny z domowego takiego gniazdka siłowego. 11 kW. Wystarczający czas, ona wtedy będzie długą żywotność miała, bo będzie mniejszą mocą ładowana, więc więcej wytrzyma. Jak będziecie ładowali ładowarką 50 kWh, to od 10 do 80% naładujecie baterię w jakieś 55 do 60 minut. Jak to będzie ładowarka 100 kW, których już sporo jest w Polsce, to takie 40 minut do 80%, w godzinę pewnie do 100%. Natomiast jeżeli będziecie mieli dostęp do ładowarki 350 kW, na przykład takiej Ionity, albo teraz kilka innych firm stawia takie ładowarki już w Polsce, kilka już jest działających, to wyobraźcie sobie, że do 80% ładujecie się w zaledwie 18 minut, a 4,5 minuty ładowania dają Wam zasięg na 100 km. 4,5 minuty ładowania i macie zasięg na 100 km. Teraz macie, słuchajcie, z 5 km zużycie energii przy jeździe z prędkością 120 na godzinę. Czasami tam zwalnialiśmy, jak ktoś był przed nami, do 110. 18,1 kWh. Realnie zatem przy takiej prędkości powinniście przejechać 120 km. Całkiem niezły wynik, chociaż jak zaczniecie jechać szybciej, powyżej 120, to zużycie energii w elektrykach diametralnie rośnie. I w tym wypadku będzie to już około 23, nawet do 25 kWh. Czyli przy jeździe autostradowej to będzie bardziej 300 km. Ceny od 200 kilku tysięcy złotych za podstawową wersję, która ma 170-konny silnik z tyłu i mniejszą baterię, bo ona ma tam 50 parę kWh, do
286 tysięcy złotych za to, czym jedziemy, czyli najwyższa wersja wyposażenia i do tego te dwa silniki i większa bateria. Oprócz tego możecie sobie oczywiście jeszcze dobierać pakiety, czyli na przykład cyfrowe lusterka są, nawet te boczne tutaj i to centralne. Możecie sobie dobrać ten dach, który tutaj mamy, ten fotowoltaiczny, to wtedy razem z lakierem dodatkowym, który kosztuje 4-5 tysięcy złotych, przekroczycie pułap 300 tysięcy złotych. Jak sobie weźmiecie dopłatę pod tytułem Mój Elektryk rządową, no to powiedzmy 275. W Waszej ocenie pozostawiam, czy to dużo, czy to mało. Ja wiem jedno. Gdyby ten samochód zamiast tutaj tych 4 kropeczek miał nadgryzione jabłuszko, to śmiało mógłby być naprawdę udanym i dobrym samochodem Apple'a. Nie żartuję. Wskazuje na to i to wnętrze nowatorskie, i te różne funkcje, które ma. Jest bardzo przestronny, jest bardzo cichy, jest bardzo komfortowy, przyjemnie się nim jeździ, a przede wszystkim jest oryginalny i zaskakujący. Te wszystkie LEDowe reflektory. Widać, że komuś się chciało, że siadając do projektowania tego auta, Hyundai nie powiedział, zróbmy elektryka. Tak jak Volkswagen na przykład w przypadku ID3. Gdzie po prostu wzięli, zrobili Golfa, tylko wrzucili mu silniki elektryczne. Tylko tutaj naprawdę ktoś myślał, komuś się chciało i ktoś miał na to pomysł. Stworzyć auto, które wygląda jak pojazdy, które będą jeździły po drogach dopiero za kilka lat. Natomiast jeżeli oczekujecie wrażeń za kierownicą, czyli żeby ten samochód jeszcze skręcał, żeby ten samochód dawał takie poczucie frajdy, no to lepiej zrobicie kupując EV6. Kiją znaczy się. Bo zdecydowanie widać tę różnicę pomiędzy tymi autami, że tamto zostało stworzone dla kierowców, którzy lubią pozapitalać również po zakrętach, a to auto stworzono dla tych, którzy po prostu chcą się cieszyć jazdą za tirem 90 km/h i nie robi im to różnicy.